Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzieje się dużo naprawdę, także serdecznie Was zapraszam na dzień ze mną. Już Wam wyjaśniam, dlaczego dużo się dzisiaj dzieje. Otóż dzisiaj jest środa, dzień dziadka, 22 stycznia. I u nas są w przedszkolu występy u Julianka. Ja przy okazji wszystkim babciom i dziadkom, jeżeli tutaj jakieś są na moim kanale, życzę wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim dużo zdrowia. Do nas dzisiaj przyjechały babcie, także Juluś właśnie jest w przedszkolu i tam ładnie coś tam tańczy, występuje, babcie poszły. Jest godzina 11, babcie przyjechały od rana, ponieważ uroczystości zaczęły się właśnie rano, a ja przygotowałam właśnie obiad, bo u nas babcie przyjeżdżają, posiedzą, więc obiad jest konieczny, żebyśmy wszyscy razem zjedli. No i już Wam pokazuję, co właśnie pod ich nieobecność, kiedy one są w przedszkolu, co ja przygotowałam. Powiem Wam, że dzisiaj taki jest niby dzień w domu, ale w biegu, dlatego że właśnie gościmy babcie, potem obiad jak przyjdą, najpierw zupa, później jeszcze jak Staś wróci ze szkoły, to zrobię drugie danie, tak po kolei, żeby wszyscy się załapali. A po południu jeszcze babcie po południu wyjeżdżają, więc jak one pojadą, to ja też wsiadam w auto z Juliankiem i jadę z nim na trening, bo Juluś ma dzisiaj tenisa. Także dzisiaj wszystko musi być na czas. Dodatkowo jeszcze muszę wyskoczyć do Empiku, także może zabiorę Was ze sobą do tego Empiku, jak nie zapomnę, bo dzisiaj tak właśnie dużo się dzieje, ale na pewno się do Was odezwę. Właśnie zrobiłam kotlety mielone, już sobie naszykowałam, są gotowe do smażenia. Tutaj już mam obrane ziemniaczki, tu w tym garnku jest zupa pomidorowa już ugotowana, makaron też już ugotowałam, a tutaj mam ogórki kiszone do takiego swojskiego obiadu i tutaj mam buraczki, kupiłam, lubię te biedronkowe, z Lidla jeszcze bardziej lubię, ale akurat mam biedronkowe. Także u nas dzisiaj tak swojsko, polsko bardzo, także taki domowy obiad. U nas przyjechały same babcie, dlatego że dziadek troszeczkę zdrowotnie nie bardzo, więc został w domu. Ojej, jak słońce wyszło, zobaczcie, zobaczcie, muszę roletę zasłonić, bo po prostu prosto w oczy. Chciałam Wam pokazać, bo Juluś zrobił w przedszkolu upominki dla babci i dla dziadka i on im tam to w przedszkolu właśnie da, ale mnie swędzi nos. Ale my zawsze jeszcze kupujemy jakiś taki drobiazg, coś słodkiego albo coś takiego, wiecie, jeszcze do tych prezencików przez niego zrobionych i kupiłam właśnie dla jednej babci takie maliny w miodzie. Słuchajcie, ja w zeszłym roku kupowałam sobie i babcią chyba też taki miód z pomarańczą i imbirem, jest przepyszny, ja go też sobie teraz kupiłam, bo on jest naprawdę super, uwielbiam go. A teraz im wzięłam na spróbowanie właśnie miód taki z malinami. Także zobaczymy, co przypadnie bardziej im do gustu. Także to dla jednej babci. To dla dziadka, dla mojego taty drugi taki sam. Miód malinowy, mój tata lubi słodkości. A ponieważ moja mama słodkości nie może, to dostanie coś, co chciała sobie kupić. I ma taką mini prostownicę, bo chciała właśnie, ona ma krótkie włosy i chciała sobie je tak podkręcać na prostownicę. I właśnie taką mini prostownicę dostanie. Myślę, że jest fajna do krótkich włosów, a przy długich też do grzywki albo na jakieś wyjazdy, taka malutka. O. Także zobaczymy, jaki się sprawdzi. No i tak to wygląda. Byłam w Empiku, jak mogliście zauważyć, ale nie nagrałam tam wiele, ponieważ byłam w takim innym Empiku niż zawsze i on jest bardzo mały i ja nie mogłam się tam odnaleźć. Nie kupiłam żadnej książki, za to kupiłam kalendarz. Zobaczcie, za jaką cenę.
17,49 przeceniony z 34,99, a jest to kalendarz, zaraz Wam wyjaśnię do czego. Mam swój kalendarz, który kupiłam już w zeszłym roku na 2025 i jest on, jak widzicie, mniejszego formatu. Jest to taki kalendarz, ja lubię kalendarze, słuchajcie, gdzie każdy dzień jest na osobnej stronie. I to jest mój taki prywatny kalendarz, tutaj zapisuję, wiecie, jakieś spotkania, wizyty u lekarzy i takie rzeczy mocno prywatne. I ja jestem człowiek kalendarz, człowiek papier. Ja bez kalendarza nie funkcjonuję, zginęłabym po prostu. Oczywiście korzystam z takiego kalendarza w telefonie, ale taki papierowy musi być. I ten jest do celów prywatnych. Natomiast ten jest z tej samej serii, tak sam, tylko większy format. Już jest nowy rok, więc właśnie taka cena. Też ma każdy dzień na osobnej stronie. I słuchajcie, to jest mój kalendarz planer. Takie on będzie miał przeznaczenie. Ja wiem, że są osobne planery, ja wiem, że można robić te bullet journale, ale ja kiedyś się w to próbowałam bawić, ale dla mnie jest to zbyt czasochłonne. Ja potrzebuję taki kalendarz, że dzisiaj jest 18 i ja sobie tu wypisuję listę zadań do zrobienia na dziś. Mnie to jest potrzebne do organizacji pracy, nie do zapisywania spotkań, tak jak w tym małym, tylko do organizacji pracy. Listę zadań na każdy dzień potrzebuję zrobić, żeby się wyrobić, żeby ogarnąć, żeby być taką zmotywowaną i uciekło mi słowo, no zapomniałam no dobra, nieważne. W każdym bądź razie, ja wiem, że są takie karteczki, też można na zwykłej kartce to zapisywać, ja tak do tej pory to robiłam, ale wiecie, to się gubi, ja nie chciałam na tym, chcę mieć taki, nawet w torbie taki kalendarz, jak coś potrzeba, otwieram sobie dany dzień, gdzie sobie na tydzień naprzód będę planować, co będę robić, czy jeśli chodzi o pracę, czy jeśli chodzi o takie obowiązki domowe, więc to będzie mój planer. Nie chciałam takiego typowego planera, tak jak mówię, żeby już tam nie kombinować, nie pisać, nie rysować, nie zaznaczać, nie cudować, tylko chciałam w kalendarzu na każdy dzień, ciach, minimalistycznie, tylko zapisać bez żadnych zdobień, pierdół i w ogóle bawienia się w takie rzeczy, bo to oczywiście ładnie wygląda i mnie się podoba, ale ja nie chcę na to tracić czasu, to ma być, wiecie, szybkie do zrobienia i ogarnięcia. Także taki planer zakupiłam, taki kalendarz, który będzie mi służył jako planer. Jestem mega zadowolona, bo nie spodziewałam się takiej ceny, no ale z drugiej strony jest już początek roku, więc dlatego te wyprzedaże. Także cieszę się bardzo. Zakup udany. Moi drodzy, bez przygód by się dzisiaj nie obyło. Babcie dojechały na uroczystość, ale jechały bardzo długo. Ja już byłam zaniepokojona. Okazało się, że są, słuchajcie, mega trudne warunki do jazdy. Duża mgła była po drodze i było jeszcze bardzo ślisko. No ale uroczystość się odbyła, wszystko było fajnie, zdążyły i wszystko jest ok. Wow. Ale okazało się, że teraz już przed wieczorem, jak widzicie, jest szarówa, jest mega ślisko, jest, no mrozik łapie i rano też był i po prostu jest katastrofa. Przyjechałam z Juliankiem na trening, go przywiozłam, no i słuchajcie, jest po drodze bardzo dużo wypadków i stłuczek. Co za tym idzie, na wjeździe do klubu Juliana była stłuczka jakaś czy wypadek, policja, kilka samochodów, wszystko zablokowane, nie mogłam wjechać. Przyjechała laweta, nawet widziałam teraz, ale musiałam jechać dookoła, zostawić auto daleko od klubu, przeciągnąć Juliana, wiecie, do tego klubu, musieliśmy zostawić tam auto z innej strony zupełnie i przejść kawał drogi. On się zmęczył, bo wiecie, te zimowe ubrania. Tutaj jest masakryczne błoto. Jest zimno. No i ledwo zdążyliśmy na ten trening, ale udało się. Dobrze, że zawsze wcześniej wyjeżdżamy. No i teraz ja go, wiecie,
poprosiłam, wytłumaczyłam mu, że go zostawię, bo on nigdy nie zostawał sam na treningu. Wiecie, on ma 5 lat, nie? Więc ja mu wytłumaczyłam teraz, że zostanie na treningu sam, a ja szybko pójdę ten kawał drogi po samochód i przyprowadzę już pod klub, bo widzę, że już tam zaczynają wpuszczać tym wjazdem i że już laweta przyjechała i się tam rozjeżdżać zaraz będą. Więc mówię, przyprowadzę auto pod klub, żeby on po treningu prosto do tego auta wsiadł, żebym ja go znów taki kawał, już po ciemku i na mrozie nie musiała ciągnąć do tego samochodu, żebyśmy mogli wrócić do domu. No i powiedział, że tak, że zostanie sam. Także jak on zaczął rozgrzewkę, to ja wyszłam. No i pędzę, słuchajcie, pędzę, już jestem zmachana. Zimno jest, taki mróz łapie, żebym wiedziała, że nas taka przygoda spotka. Ja bym się też cieplej ubrała, założyła jakieś getry po spodnie czy coś. To jest mega zimno. Także, no mówię wam, bez przygód by się nie obyłoby się, no. Także idę po samochód, śpieszę się, żeby on zobaczył, że ja szybko wróciłam, żeby się nie martwił. No i jak przyjadę, bo jeszcze też przez korki będę musiała się trochę przebić, więc jak przyjadę, to już usiądę na drugiej połowie pewnie jego treningu i już będę na niego patrzeć. Także taka sytuacja. Odezwę się już z domu, bo mi po prostu ręka odpada od zimna. Okej, moi kochani, oczywiście w nosie mnie kręci. Wróciliśmy po mega tam, wiecie, przebojach. Czekajcie. Wróciłam po to auto. Juluś został na treningu. Super w ogóle, nic się nie stresował, naprawdę fajnie. Także jestem pod wrażeniem, bo pierwszy raz tak został. Ja poszłam szybko po to auto, przyprowadziłam je pod klub. Tam już się po tym wypadku, że tak powiem, posprzątało. Już laweta zabierała auta. Także no, mieliśmy dzisiaj taką przygodę, że trzeba było jechać dookoła i zostawić auto znacznie dalej. Ale ogólnie fajnie. Dzień babci i dzień dziadka też się fajnie udał. Także naprawdę dzień uznaję za udany, choć był bardzo męczący i pełen wrażeń. Ja teraz sobie robię wieczorną pielęgnację, właśnie już umyłam twarz i tutaj będę nakładać za chwilę serum, kremik i coś tutaj, bo mi tutaj się robi taka gula, słuchajcie, że to jest koszmar. Dzisiaj z okazji dzisiejszych uroczystości skusiłam się na jedno, dosłownie jedno ciasteczko z czekoladą, z małą ilością czekolady, bo to była delicja, taka jedna okrągła delicja. No i po prostu ja dostałam czekolady i już mam po prostu... nie jem czekolady, naprawdę nie jem. Nie jadłam od początku roku. Mamy dzisiaj... który? 22 styczeń, bo staram się właśnie nie jeść, i nie jadłam w ogóle, nie to, że troszeczkę tylko tam, ale w ogóle nie jadłam i był spokój. Dzisiaj zjadłam jedno to ciasteczko delicję i słuchajcie, że muszę to na noc coś z tym zrobić. Pewnie będę miała teraz, nie tak łatwo to, wiecie, się tego pozbyć, bo zbliżają się trudne dni, więc tym bardziej są predyspozycje do tego, żeby tutaj coś wywaliło, no ale zobaczymy, jak to będzie. Także ja już nakładam, co mam nałożyć na tą twarz i idę spać, bo jestem wykończona po prostu. Także żegnam się z wami, dziękuję wam za ten wspólny dzień razem. Do zobaczenia, buziaczki. Pa, pa!